Czy można zbudować pałac, który opowie historię miłości, wojennych triumfów, królewskiego ego i odrobiny sarmackiego przepychu, a potem przekształcić go w muzeum, które porwie tłumy, jak premiera nowego sezonu hitowego serialu na Netflixie? Jan III Sobieski, machając szablą z gracją, uśmiechnął się szelmowsko i rzucił: „Trzymajcie mój miód pitny, pokażę wam, jak to się robi”. Tak powstał Wilanów, barokowa perełka, która przetrwała wszystko. Od najazdów szwedzkich, przez modę na sarmackie wąsy, aż po burzliwe czasy zaborów. Ale to Stanisław Kostka Potocki, hrabia z głową pełną wizji i sercem przepełnionym polskością, sprawił, że Wilanów stał się miejscem, gdzie historia ożywa z takim rozmachem, że współczesne muzea mogłyby brać u niego lekcje. To nie tylko pałac, to epicka opowieść o marzeniach, sprycie i jednym facecie, który spojrzał zaborcom w oczy i powiedział: „Nie tak szybko, panowie”. Wyobraźcie sobie Jana III Sobieskiego, faceta, który w 1683 roku pod Wiedniem zrobił z osmańskiej armii historyczny koktajl, ratując Europę i zgarniając owacje od papieża po cesarza. Ten król nie spoczywał na laurach, popijając miód pitny w cieniu zwycięstw. Bitwy? Jasne, ale co powiecie na pałac, który sprawi, że Ludwik XIV zzielenieje z zazdrości i poprosi o przepis na splendor? Pomyślał, zakładając swój najwspanialszy kontusz wyszywany złotem. I tak narodził się Wilanów. Miejsce, które miało być polskim Wersalem, tylko z lepszym bigosem, sarmackim zadziorem i bez francuskiego akcentu. Wieś Wilanów, kilka kilometrów od Warszawy, była jak gotowy plan filmowy. Rozległe pola, szumiący las, przestrzeń na ogrody, w których można by urządzić bal dla połowy Rzeczypospolitej. W 1677 roku Jan kupił te tereny i wezwał Augustyna Locciego, architekta z włoskim polotem i polskim sercem. „Daj mi pałac, który krzyknie: Polska to klasa światowa”, rzucił król, pewnie popijając miód pitny z kryształowego kielicha. Locci, człowiek, który mógłby napisać bestseller „Jak olśnić Europę w 10 prostych krokach”, stworzył projekt będący mieszanką barokowego przepychu, renesansowego wdzięku i odrobiny „patrzcie i zazdrośćcie”. Fakt historyczny. Locci, choć z pochodzenia Włoch, miał duszę sarmacką. Wplótł w projekt orientalne wzory z tureckich tkanin, które Sobieski przywiózł jako łupy wojenne. To było jak subtelne puszczenie oka do Osmanów. Dzięki za inspirację, ale to my dyktujemy styl. Na przykład w dekoracjach pałacu można znaleźć motywy z tureckich kobierców, które Jan zdobył pod Chocimiem w 1673 roku. To nie tylko dekoracja, to manifest zwycięstwa. Fasada Wilanowa to barokowy Instagram, rzeźby Marsa, Herkulesa i innych herosów, którzy wyglądają, jakby pozowali do sesji superbohaterowie XVII wieku. Każdy detal, od płaskorzeźb po kolumny, opowiada o zwycięstwach Jana, od Chocimia po Wiedeń. Ale pałac nie był tylko dla króla. To miał być azyl dla Marii Kazimiery, zwanej Marysieńką, której listy do Jana są tak romantyczne, że mogłyby inspirować scenariusze hollywoodzkich romansów. „Bij Turków, ale wróć na kolację, kochanie”, pisała, a Jan czytał to z uśmiechem pod wąsem, pewnie planując kolejny podbój. Ciekawostka o listach. Listy Marysieńki do Jana pisane były szyfrem, by nikt nie podejrzał ich miłosnych tajemnic. Jan był czarodziejem, ona bać astrą. To jak XVII-wieczny czat na WhatsAppie, tylko z klasą, bez emotikonów i z nutą poezji. Historycy odnaleźli ponad 1000 takich listów, które są dziś skarbem literatury polskiej. To prawdziwe arcydzieło epistolarne, pełne namiętności i humoru. Budowa Wilanowa to była przygoda godna filmu akcji z budżetem Marvela.
Polska po wojnach była jak portfel studenta przed stypendium. Pusta, ale ambitna. Jan jednak miał zasadę. Jak szaleć, to na całego. Marmury sprowadzano z Włoch, rzemieślników z Francji, a gobeliny z Flandrii. Król żonglował budżetem na armię i pałac, jakby był cyrkowcem na królewskim dworze. I wiecie co? Wilanów stał się polskim Wersalem, tyle że z historią, która nie potrzebuje francuskiego akcentu, by błyszczeć. Sobieski, miłośnik gwiazd, kazał umieścić w jednej z komnat plafon z gwiazdozbiorami, które obserwował przez lunetę podczas wypraw wojennych. To jak powiedzieć, mam oko na gwiazdy i na wrogów. Plafon w sali wielkiej, autorstwa Jerzego Siemiginowskiego Eleutera, przedstawia Jana jako Apollina, boga słońca, co miało symbolizować jego oświeconą władzę. To sztuka, która mówi: jestem królem i filozofem w jednym. Jan sprowadził do ogrodów rzadkie lipy tureckie, zdobyte podczas wojen. Niektóre z tych drzew rosły w Wilanowie przez wieki, jakby chciały przypomnieć: hej, to my, trofea Sobieskiego. Te lipy sadzone w geometrycznych wzorach były nie tylko dekoracją, ale i symbolem triumfu. Wejdźcie do Wilanowa, a poczujecie się, jakbyście wskoczyli na plan barokowego musicalu w reżyserii Wesa Andersona z XVII wieku. Wielka Sień to scena, gdzie freski Siemiginowskiego przedstawiają Jana jako półboga. Raz jest Apollinem, raz Herkulesem, a sufit zdaje się śpiewać Wiedeń 1683 Baby. Goście musieli zbierać szczęki z podłogi, widząc ten przepych. Wnętrza czyste szaleństwo, złocone sztukaterie, gobeliny droższe niż budżet małego państwa, weneckie lustra, które sprawiały, że pokoje wyglądały jak sala balowa na 1000 świec. Komnaty Marysieńki to romantyczny kontrast. Kwiatowe motywy, pasterskie scenki, portrety, gdzie królowa wygląda jak barokowa influencerka z hashtagiem Queen Vibes. Pokoje Jana? Militarna elegancja, orły, tarcze, płaskorzeźby krzyczące: tu mieszka zwycięzca. Gabinet chiński, perełka Marysieńki, był pełen lakierów z Dalekiego Wschodu i porcelany, którą królowa kolekcjonowała z pasją godną współczesnych hipsterów polujących na vintage'owe winyle. To był jej sposób na globalny szyk. W czasach, gdy Chiny były dla Europejczyków niemal mityczną krainą, Marysieńka miała w pałacu kolekcję, która zawstydziłaby niejedno muzeum. Marysieńka była nie tylko muzą, ale i dekoratorką z klasą. Wybierała jedwabie, obrazy, dbała o każdy detal, jakby projektowała pałac dla barokowego Pinteresta. Jej portret jako Diana, bogini łowów, to ukłon w stronę jej siły i wdzięku. Jan, choć znany z szabli, miał duszę artysty. Jego biblioteka, pełna dzieł Platona, Petrarki i notatek, w których złośliwie komentował Machiavellego. Ten gość nie ogarnąłby tureckiej kawalerii pod Wiedniem. W bibliotece Jana odnaleziono manuskrypt z jego odręcznymi żartami na marginesach. To jak XVII-wieczne memy, tylko w skórzanej oprawie. Jeden z nich, zapisany po łacinie, kpił z francuskich dworzan, którzy bali się koni. To pokazuje, że Jan miał nie tylko talent wojenny, ale i cięty dowcip. Ogród Wilanowa to osobny rozdział tej opowieści. Inspirowany Wersalem, wyglądał, jakby natura dostała rozkaz: bądź boska albo wypad. Geometryczne rabaty, fontanny tryskające jak w teledysku, rzeźby Marsa, Minerwy, Wenus z minami. Wiem, że wyglądam świetnie. Sobieski chciał ogrodu pełnego symboli. Neptun w fontannie to władza, Wenus to flirt, a wszystko działało dzięki hydraulicznemu geniuszowi Lotciego, inspirowanemu rzymskimi akweduktami. W ogrodzie stał pawilon, gdzie Jan grywał w szachy z dyplomatami. Plotka głosi, że przegrywał celowo, by ułagodzić gości przed negocjacjami. To jak barokowy lifehack: przegraj w szachy, wygraj w polityce. Ten pawilon
otoczony różami, był miejscem, gdzie rodziły się sojusze i intrygi. Ogród był sceną dla maskarad, turniejów i wieczorów przy dźwiękach skrzypiec. Pochodnie migotały, damy w jedwabiach tańczyły, a ktoś szeptał o kolejnej intrydze. Wilanów był jak barokowy zaś dom z papieru, tylko z lepszym cateringiem i bez masek Dalego. Śmierć Jana III w 1696 roku była jak cliffhanger w finale sezonu. Wilanów przechodził z rąk do rąk. Czartoryscy, lubomirscy, potoccy. Każdy dodawał coś od siebie, jak dekoratorzy na planie filmowym. Ale prawdziwy zwrot akcji przyszedł w XIX wieku, gdy pojawił się Stanisław Kostka-Potocki, hrabia, wizjoner i facet, który uznał, że muzeum to lepsza impreza niż kolejny bal w kontuszach. Potocki, urodzony w 1755 roku, był jak Indiana Jones i Jane Austen w jednym, arystokrata, erudyta, kolekcjoner z misją. Gdy w 1780 roku Cieszan poślubił Aleksandrę z Lubomirskich, Wilanów stał się jego płótnem. Zamiast urządzać huczne bankiety, powiedział: czas na coś większego. W 1805 roku otworzył pierwsze publiczne muzeum w Polsce. Tak w czasach, gdy Europa pytała, po co plebsowi sztuka, Potocki odpowiedział: bo każdy zasługuje na piękno. Zanim otworzył muzeum, Potocki zwiedzał Europę, od Luwru po rzymskie kolekcje. W Paryżu pił kawę z artystami, ucząc się, jak eksponaty mogą opowiadać historię. Jego muzeum to był barokowy TED Talk na sterydach. Każda sala miała swoją narrację, od Jagiellonów po Sobieskiego. Muzeum Potockiego to nie była zwykła wystawa, to opowieść o Polsce, sztuce i historii, opowiedziana z takim polotem, że kuratorzy Luwru mogliby robić notatki. Zgromadził kolekcję, która zawstydziłaby niejeden pałac. Obrazy Rembrandta, Rubensa, Canaletta, antyczne rzeźby, egipskie sarkofagi, chińska porcelana, manuskrypty, które wyglądały, jakby pisał je sam Leonardo. Każda sala była lekcją o przeszłości, o polskości, o tym, dlaczego warto pamiętać. Potocki odkupywał od kolekcjonerów monety z czasów Sobieskiego, tworząc kapsuły czasu, które pokazywały ambicje króla. To jak kolekcjonowanie limitowanych sneakersów, tylko z historycznym vibe'em. Jego zbiór numizmatów, obejmujący monety z czasów Jagiellonów, był jednym z największych w Europie. Stworzył wystawę o Jagiellonach z portretami i pamiątkami, by przypomnieć zaborcom: mamy królewską przeszłość i co nam zrobicie? To był jego sposób na walkę o tożsamość narodową w czasach, gdy Polska zniknęła z mapy. Jako archeolog amator Potocki przywiózł z Italii rzymskie mozaiki, które umieścił w Wilanowie, łącząc antyk z polską historią. To jak dodać do playlisty klasykę obok nowoczesnych bitów. Odważne, ale genialne. W czasach zaborów, gdy Polska zniknęła z mapy, Wilanów stał się twierdzą polskości. Potocki, człowiek oświecenia, wierzył, że kultura to miecz ostrzejszy niż szabla. Otwierając pałac dla publiczności, chciał, by każdy, od szlachcica po chłopa, mógł dotknąć historii. To był akt rewolucyjny, jakby powiedzieć zaborcom: spróbujcie nas zatrzymać. Jego muzeum było manifestem: Polska żyje, dopóki żyje jej dziedzictwo. Potocki napisał pierwszą polską książkę o historii sztuki w 1811 roku, o sztuce u dawnych. To był hit, który zainspirował historyków i pokazał, że Polacy mają głos w świecie sztuki. Książka była tak nowatorska, że do dziś jest cytowana w badaniach nad sztuką. Prowadził korespondencję z Napoleonem, próbując zdobyć fundusze na muzeum. Cesarz nie pomógł, ale listy Potockiego to mistrzostwo dyplomacji i sprytu. Czytał je pewnie z uśmiechem, pisząc przy blasku świec. Stworzył w Wilanowie salę edukacyjną dla dzieci, gdzie uczono historii przez opowieści o Sobieskim. To jak dzisiejsze warsztaty,
tylko z kontuszami zamiast smartfonów. Dzieci poznawały bitwy i romanse króla, bawiąc się w barokowych dekoracjach. Jego metody konserwacji fresków były tak zaawansowane, że stosowano je jeszcze w XX wieku. Potocki był jak barokowy Bear Grylls konserwacji, zawsze o krok przed epoką. Organizował w Wilanowie wieczory literackie, gdzie czytano Mickiewicza i dyskutowano o wolności. To były tajne spotkania patriotów, jakby hipsterski klub książki z nutą buntu. Plotka głosi, że sam Mickiewicz odwiedził Wilanów, zainspirowany atmosferą pałacu. Potocki był nie tylko kolekcjonerem. Organizował wykłady, publikował książki, wspierał badania. Wilanów stał się intelektualnym centrum, gdzie spotykali się uczeni, artyści i patrioci. W czasach, gdy zaborcy próbowali wymazać Polskę, działał jak szpieg, przemycając polskość w obrazach, rzeźbach i manuskryptach. Rosjanie patrzyli podejrzliwie, ale Potocki miał w sobie coś z barokowego buntownika. Róbcie swoje, ja i tak zrobię po swojemu. Jego katalogi zbiorów to Biblia dla historyków sztuki. Gdyby żył dziś, miałby podcast Jak ocalić polskość i TikToka z tutorialami konserwacji fresków. Potocki ukrywał w Wilanowie patriotyczne manuskrypty, które zaborcy uznaliby za wywrotowe. To jak chować manifesty wolności pod nosem cenzora. Niektóre z tych dokumentów odnaleziono dopiero w XX wieku, co pokazuje, jak sprytnie działał. Wiek XIX i XX to dla Wilanowa prawdziwy rollercoaster. Zabory? Skarby znikały, pałac podupadał. II wojna światowa? Najgorszy odcinek serialu. Niemcy zrabowali obrazy, meble, a nawet klamki. Serio, kto kradnie klamki? Ale Wilanów przetrwał dzięki solidnym murom, duchowi Sobieskiego i odrobinie szczęścia. W czasie wojny pracownicy muzeum, ryzykując życie, ukrywali eksponaty Potockiego w piwnicach i klasztorach. To jak barokowy Ocean's 11, tylko z wyższą stawką, ocaleniem dziedzictwa narodowego. Niektóre obrazy zawinięto w worki i zakopano, by uchronić je przed grabieżą. Po wojnie, w latach 50. i 60. XX wieku, Polacy wzięli się za odbudowę. Konserwatorzy z archiwami Potockiego w ręku odrestaurowali freski, marmury, przywrócili blask. To był hołd dla Jana i Stanisława, dwóch wizjonerów, którzy uczynili Wilanów nieśmiertelnym. Odbudowa była finansowana przez datki zwykłych Polaków, którzy wysyłali grosze, by ocalić Wilanów. To jak crowdfunding, tylko z patriotycznym vibe'em i bez PayPala. Ludzie przynosili nawet rodzinne pamiątki, by wesprzeć muzeum. W piwnicach odnaleziono szkice Loczciego, które pomogły odtworzyć detale pałacu. To jak list z XVII wieku. Dobra robota, nie zepsujcie tego. Te rysunki, ukryte przez wieki, były kluczem do wiernej rekonstrukcji. Dziś Wilanów to rockstar wśród zabytków. Komnaty, gdzie Jan planował bitwy, a Marysieńka pisała miłosne listy, są otwarte dla wszystkich. Ogród, jak z barokowego Pinteresta, fontanny, rzeźby, rabaty wołające „Zrób mi zdjęcie”. Festiwale światła zimą zamieniają go w bajkę. Latem przyciągają tłumy spragnione historii i piękna. Inspiruje się iluminacjami Sobieskiego, które Potocki opisał w swoich zapiskach. To współczesny ukłon w stronę barokowego spektaklu. Tysiące świateł ożywia pałac, jakby Jan znów urządzał bal. W ogrodzie organizowane są warsztaty, gdzie dzieci uczą się barokowych tańców. Maluchy w tenisówkach próbują menueta, to jak taniec z gwiazdami w wersji XVII-wiecznej. Wyobraźcie sobie 10-latka, który macha chusteczką, udając dworzanina. Wilanów żyje dzięki Potockiemu. Bez jego wizji byłby ruiną, a nie miejscem, gdzie każdy może poczuć się jak król Instagrama. To historia w marmurze, miłość na freskach
i wizja człowieka, który powiedział: Polska jest zbyt piękna, by ją zapomnieć. Janie III, stworzyłeś arcydzieło. Panie hrabio, dałeś mu duszę. Wilanów wciąż kradnie show i to z klasą.